Witam serdecznie, zapraszam do kolejnej lekcji, do kolejnych odkryć neurografiki ze mną. Ja nazywam się Anna Kaniecka, jestem neuromasterem, neurotrenerem, coachem estetycznym i chciałam Ci dzisiaj zaproponować algorytm na wdzięczność za nasze finanse. I co robimy? Potrzebny nam będzie marker, potrzebne nam będą kredki takie, które zaraz pokażę. Kredki. Ojej, otworzyć nie mogę. Tych też nie mogę otworzyć. Kredki zwykłe, ołówkowe, żadne świecowe. I coś do pisania, ołówek, długopis, kartka A4. Można sobie zapalić świecę, można sobie włączyć kadzidełko, można sobie włączyć muzykę. I zaczynamy. Na środku kartki rysujemy okrąg siebie. Okrąg siebie. To jesteśmy my. Trochę mi taki krzywy wyszedł, no może. Jest ok. To jestem ja. Można sobie zapisać: jestem wdzięczna za siebie. Za to, ile przeszłam, za to, ile zrobiłam, za to, ile się nauczyłam, za to, ile musiałam przerobić lekcji, za to, ile musiałam się nauczyć, żeby w życiu się, że tak powiem, pływać, żeby w życiu sobie radzić. Tak? Jesteśmy wdzięczni za siebie. Następnie jesteśmy wdzięczni za obfitość finansową, tylko gdzie ją narysujecie, to jest już Wasza sprawa. Ja się zaczęłam zastanawiać, gdzie ja to narysuję, ale kolejny punkt to jesteśmy wdzięczni za jestem wdzięczna za moją obfitość finansową. I to może być okrąg, który przechodzi jeden przez drugi. Może być w innym miejscu, na górze, na dole, wszystko jedno gdzie. Ważne, że to, co narysujecie, to jest Wasz rozmiar i miejsce. To oczywiście wybieracie Wy intuicyjnie, tam gdzie się Wam podoba. Czyli wdzięczność za moją obfitość finansową. Kolejne koło: wdzięczność za moje bezpieczeństwo finansowe. Zauważyliście, ja już od razu delikatnie neurografuję. Wdzięczność za moje bezpieczeństwo finansowe. Tak? Kolejne: wdzięczność za pieniądze, które mam. Tak, to mogą być oszczędności. To mogą być pieniądze, które macie na coś odłożyliście, udało Wam się. Jesteśmy wdzięczni za to, że są. Kolejne: pieniądze, wdzięczność za nieoczekiwane pieniądze. Wdzięczność za nieoczekiwane pieniądze. I neurografujemy już od razu delikatnie ten okrąg, tak żeby zrzucić takie naprężenie. Tak? Kolejny to będzie za pieniądze, które przychodzą do mnie łatwo, lekko i teraz. Czyli wdzięczność za pieniądze, które przychodzą do mnie w lekkości i łatwości.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jeszcze jeden frąg sobie zrobimy. Co ja tutaj napisałam? Za nieoczekiwane, za bezpieczeństwo, za pieniądze, które mamy, za pieniądze, które zarabiamy. Weźmy, że tu. Wdzięczność za pracę, za pieniądze, które zarabiamy. Które teraz zarabiamy. Jeżeli będziemy wdzięczni za te, które teraz zarabiamy, to co się będzie działo? Będzie przychodzić im więcej. Tak? To wszystko, za co jesteście wdzięczni, to się pomnaża. No i przechodzimy do rysowania, do nadawania temu wszystkiemu linii energii liniami neurograficznymi. Linia neurograficzna to jest linia, która nie powtarza się na żadnym odcinku tej linii i malujemy ją z dołu do góry, z góry do dołu, z prawej do lewej, z lewej do prawej. Staramy się, żeby wszystko było ze sobą powiązane, żeby żaden okrąg nie wisiał nam w powietrzu, chociaż i tak u mnie się one przecinają, ale gdyby u Was były gdzieś tam rozrzucone, to spróbujmy liniami połączyć wszystkie te okręgi w jedną taką figurę, w jedną całość. Coś, co jest takie, że tak powiem, taki kompakt, zespolone. Będę musiała chyba zaraz pójść po drugi marker. Strasznie krótkie życie mają te markery, mimo że to są eddingi, jedne z najlepszych, jak nie najlepsze właściwie do tego. To nie wiem, czy ja tak dużo rysuję, czy one po prostu tak szybko się zużywają. A może taki temat czasami też jest tak, że nie chcą na danym temacie współpracować. Dobrze, idę po drugi. A Wy sobie spokojnie zróbcie, co macie zrobić. Daleko nie musiałam chodzić. Zobaczcie, to jest edding 300, 1,5 do 3 mm i moim zdaniem ten jest najlepszy do rysowania neurografiki. Oczywiście grubsze można sobie zakupić do linii pola i do figury fiksacji. No i co, jak już mamy linię, jak już nam wystarczy, jak już poczuliśmy, że jest ok, to przechodzimy do neurografowania i zaokrąglania ostrych kątów, czyli scalamy to wszystko teraz ze sobą jeszcze bardziej i pokazujemy naszemu mózgowi, że w tym temacie wszystkie ostre kąty, czyli wszystkie konflikty zostały załagodzone. Zwróćcie uwagę, który okrąg najpierw zaokrąglacie. Ja zaczęłam od siebie. Bardzo dobry znak. Przy okazji pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, którzy razem ze mną malują, którzy pracują nad sobą, przerabiają swoje tematy, tak żeby świat wokół nich był lepszy. Także chylę czoła przed każdym, kto nad sobą pracuje, bo to jest bardzo ważne. Bo wtedy zmienia się wszystko. Pamiętajcie, że zmiany na zewnątrz zaczynamy od siebie. Jeżeli chcemy kogoś zmienić, to dajcie sobie spokój, bo nikogo nigdy jeszcze nikt nie zmienił. No, chyba że mi się myliła. A jeżeli chcecie kogoś zmienić, to paradoksalnie zaczynacie zmiany od siebie. Czyli zmiana zaczyna się w nas i od nas.
I ci, co pracują nad sobą, i ci, co robią wszystko, żeby właśnie stać się lepszą wersją siebie z wczoraj, to wiedzą, jak wokół nich zmienia się świat na lepsze. Wdech, wydech, nic sobie nie wziąłam do picia. Za chwilę będę musiała chyba pójść po wodę. I nie spieszymy się, malujemy powoli. Tak jakby nam się troszeczkę ręka trzęsła, ale tak, żeby też wszystkie ostre kąty były zaokrąglone, zharmonizowane, a każda linia przerysowana minimum 2 razy, bo każdą linią trzeba się zaopiekować. Dlaczego to robimy? Dlaczego kilka razy daną linię? Dlatego, że tworzymy nową siatkę neuronową w Waszej głowie. Zmieniamy przekonania i dlatego trzeba kilka razy to przejechać, przerysować, żeby Wasz mózg zobaczył i zaczął wdrażać tę zmianę. A dla naszego mózgu, językiem naszego mózgu właśnie są linie, koła, okręgi, trójkąty i kwadraty. To jest też alfabet neurograficzny i takim językiem rozmawiamy z naszym mózgiem. Tak, wydech. Myślimy o naszych finansach w trakcie malowania. Może przychodzą jakieś pomysły. Dziękujemy w myślach. Rysując każdy okrąg, wyrażamy wdzięczność za finanse, które mamy, wdzięczność za te, które przychodzą, nieoczekiwanie, wdzięczność za te, które nazbieraliśmy na dany cel, wdzięczność za finanse, pieniądze, które przychodzą do nas w lekkości, łatwości, wdzięczność za siebie. Będąc we wdzięczności, jesteście w wysokich energiach i przyciągacie do siebie tylko fajne rzeczy, o których tam w środku myślicie, marzycie, a może nawet nie ośmieliliście się pomarzyć, to one wtedy przychodzą.
są rzeczy, o których nawet się czasami człowiek nie śmie pomarzyć. Gdzieś one są tam głęboko ukryte, tak, że nawet prawie sami nie wiecie, że one są. No wiecie, że są, ale tak nieśmiale gdzieś tam schowane. I właśnie w momencie, kiedy człowiek jest wdzięczny, to te rzeczy przychodzą do nas. I to jest takie niesamowite. Wdzięczność jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a tylko pomogła. Także malujcie wdzięczność za finanse, a finanse przyjdą na 100% większe. Jakbym przekopywała rowy, tak się czuję. Ojej. Dobrze. I ja już wszystko zaokrągliłam. Jak mi coś jeszcze wyjdzie, jakiś ostry kąt, ostry zakręt po drodze, to zamaluję. Można to zrobić w każdym momencie, na każdym etapie rysunku neurograficznego. Najważniejsze, żeby Wam się podobał, żeby Wam sprawiało to satysfakcję, żeby Was to relaksowało, żeby Wam to dawało jakieś nowe pomysły, właśnie jakieś insighty. Dużo jest przy neurografice efektów. Aha, nagle pomysły tak czy siak przychodzą, jak się maluje, że trzeba je zapisywać, żeby nie zapomnieć. To jest też ważne. Miejcie pod ręką coś do zapisywania, jeżeli przyjdzie pomysł. Zapisać od razu, żeby nie zapomnieć. Nawet jeżeli masz dobrą pamięć, zapisz. Ok. Pięknie. I ja przechodzę już do archetypizowania, do kolorowania, do nadawania kolorów. Będę sięgała teraz do archetypów swoich z poprzednich i rodowych tak zwanych, które są we mnie, czyli w każdym z nas również. Jej, aż mi, słuchajcie, lewa ręka zdrętwiała, jak to powiedziałam. No dobrze. To ja bym już przeszła do nadawania kolorów. I zaczynam od... No, zobaczcie, od bezpieczeństwa finansowego. Czyli dla mnie może być najważniejsze bezpieczeństwo finansowe. No i chyba jest. Kiedyś, to się też zmienia, kiedyś nie było, teraz jest. Bo słuchajcie, nasze wartości też się w ciągu kilku lat zmieniają. Jak sobie robicie ćwiczenie na wartości, to co było 4-5 lat temu dla Was bardzo ważne, to w tej chwili zupełnie może być nieważne. A to, co w ogóle nie było ważne, teraz na przykład może być na miejscu pierwszym, drugim. No dobrze. Pieniądze, które przychodzą do mnie z łatwością, radością. Zobaczcie, na różowo. Oczywiście nie mogło być inaczej. Bo kobieta ma zarabiać w lekkości i radości, po kobiecemu, tak? Czyli nie ciężką pracą na traktory, kobiety na traktory, tylko wykonywaniem zawodów kobiecych związanych z energią żeńską. Tylko wtedy kobieta ma sukces. Znaczy nie tylko wtedy, ale zostaje kobietą i ma sukces. O, tak bym powiedziała. Bo są kobiety, które w męskich zawodach
podejmują męskie decyzje, pracują tak, ale to są właśnie kobiety, które mają bardzo dużo męskiej energii, wtedy do takiej nie podchodzi nikt. No chyba że facet z żeńską energią, to już tłumaczyłam Wam ostatnio. Na algorytmie wszystko zrobię sama. Sama. Nie dam się wyręczyć, tak? Nie uwierzycie mi, ale po tym algorytmie, jak z Wami rysowałam, to miałam potem parę sytuacji pomocy od osób trzecich. Nagle nie wiadomo skąd. Widzicie, tak działa neurografika. Po prostu można w to nie wierzyć, ale i tak się dzieje. Za pieniądze, które teraz zarabiam. Ok. Można sobie ten algorytm pomalować tak jak ja robię, że tymi okręgami kolorujemy, ale też można sobie kolorować takimi płatami. To zrobię z Wami następnym razem, że okręgi okręgami, ale ja i tak mogę sobie puścić kolor przez całą kartkę na przykład, tak? Tutaj Wy pewnie przygotowujecie sałatki, barszcze białe. Ja Wam tu pokazuję neurografikę. Ale przy dobrej organizacji można jedno i drugie zrobić. Ja na przykład zrobiłam już wszystko, co miałam zrobić. Jestem pełna podziwu dla samej siebie. Ale ja jestem dobrze zorganizowana, więc denerwowałabym się, gdyby inaczej było. A tak mam zrobione, mam z głowy i teraz mogę dla Was rysować. Jaki byśmy teraz wzięli kolor? Może zielony, tak? A może ten fioletowy? A taki inny. Róż miał być fioletowy, a wychodzi róż. No niech będzie. Wow. Już mi się podoba. Dobrze. Tu zielony chciałam. Nie wiem dlaczego go odłożyłam. Tutaj już wdzięczność za nieoczekiwane pieniądze, czyli pieniądze, które przychodzą, nawet nie wiemy, że przyjdą. Jakieś zwroty długów albo pieniądze, które pożyczyliście, albo zwroty z urzędów, a może jakieś pieniądze, które dostajecie nagrodę w pracy nieoczekiwaną, albo jakąś podwyżkę, a może jakąś premię, a może w ogóle coś, na co nie liczyliście nagle. Przyjeżdża babcia do Was na Wielkanoc i Wam daje całą kopertę wypchaną pieniędzmi. Na przykład. Moja babcia jak żyła, to tak właśnie robiła. Jedna z babci. Także fajnie mieć taką babcię, która nie wiadomo skąd te pieniądze bierze. No w ogóle żyć należy tak, żeby nikt nie wiedział podobno, gdzie jedziesz, dokąd jedziesz, co robisz, dlaczego cały czas chodzisz uśmiechnięty i skąd masz na to wszystko pieniądze. Dobrze. No, kolejny fiolecik złapałam. No niech będzie. Pozdrawiam wszystkie moje kochane klientki, które razem ze mną malują. Obecne i byłe, które malowały też przepięknie, przerobiły sobie tematy. I zachęcam Was do lajkowania, do oczywiście śledzenia kanału, do zadawania pytań.
do wejścia na platformę kursów, do zapoznania się z nią, dopóki jeszcze są te kursy, które są. Ale przede wszystkim do wymiany energii, czyli na pewno zostawienia lajka. Jeżeli to Wam pomogło i stanowi to dla Was jakąś wartość, to zostaw po prostu lajka. Tak, żebyśmy wymienili energię, żeby nie było tylko z jednej strony dawania, ale i jakby wdzięczność również za to, tak? O, tutaj mój ulubiony kolor, chociaż rysuję na jasno niebiesko, ale to jest, myślałam, że to będzie taki morski, taki wiecie, zielono-niebieski, on wpada tak w taki trochę zielonkawy. Może tego nie widać i to nie jest to. Gdzie on mi się schował? To jest ten. O właśnie, no on jest bardziej zielony niż niebieski, ale to jest mój ulubiony kolor obecnie od paru lat. Jak kiedyś tylko lubiłam kolor czarny, tak neurografika spowodowała, że lubię kolory, po prostu ubieram się na kolorowo. Kupiłam sobie jakieś żółte bluzki, żółtą spódniczkę, w ogóle chodzę w żółtych kolorach, jestem też sama pozytywnie zaskoczona. O, no właśnie, pięknie wyszło. Teraz możemy dodać trochę koloru do tła. Jakie ja bym chciała zrobić tło? Może takie trochę jasne, jaśniejsze. Przypominam, że 80% kartki ma być zamalowane i nie kolorujemy złotym, srebrnym ani czarnym. I dwie obok siebie leżące komórki, czyli taka i taka, muszą być na przykład zamalowane jednym kolorem. Nie może być jedna komórka. Jak zostaje nam jedna komórka jednym kolorem, to musimy ją przemalować kolorem, który leży obok, albo po prostu czarną linią rozdzielić tą komórkę, tak żeby wszystko było poprawnie, tak jak ma być. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam na konsultacje online. Też takie, że tak powiem, prowadzę. Neurograficzne rysowanie online. Które też dobrze się sprawdza. Właściwie z całym światem można się porozumieć przez internet, nie ma żadnego problemu. To też jest dosyć szybki algorytm, a tym bardziej można go zrobić oczywiście na A2, tylko wtedy będziecie siedzieć dłużej. To wiadomo, i przy rysowaniu i przy stylizacji, no trzeba potem trochę posiedzieć, tak? Ja powiem osobiście, że na samym początku malowałam wszystko na A2, wszystko, ale to wszystko, dlatego może mi się to wszystko przerabiało bardzo szybko. No teraz też mi się przerabia, to nie mówię, że nie, ale ja wolę na przykład zrobić kilka rysunków dziennie niż jeden duży. Chociaż może się to zmieni. No teraz tak mam, a wcześniej malowałam na A2 wszystko, każdy jeden A2 był, każdy jeden. To dopiero było roboty. Ale roboty, no ja tego nie postrzegam tak, tylko postrzegam to jako coś fajnego, relaksującego i przepracowującego tematy różne nasze i działającego. To jest najważniejsze. Nie wstawiałabym tych filmików, gdybym nie wierzyła w to, gdybym nie miała dowodów na to, gdyby dla mnie to nie działało, dla innych to nie działało. Tego bym nie robiła. Wierzcie, że na pewno bym tego nie robiła. Dobrze, ojej. Ho. Jeszcze jakiś taki brązik.
za stylizację wezmę się później, a teraz Wam pokażę, jak robimy linię pola i figurę fiksacji. Mam nadzieję, że koszyczki macie już gotowe na do święcenia ze święconką na jutro. Ja to maluję w piątek, a zapostowane będzie albo w sobotę, albo w niedzielę. Muszę sprawdzić, ile ja tam filmów już załadowałam. No nieważne. No i pięknie. Mamy taki piękny algorytm na wdzięczność. Teraz rysujemy linię pola. Linię pola rysujemy przy tym algorytmie. Oczywiście chcemy, żeby nam to wzrosło do góry. Po tych liniach, które już są, możemy sobie taką dróżkę znaleźć. O! Ale sobie zupełnie nową. Ja jestem leniwa trochę. Więc rysuję sobie już to, co jest, to znaczy po tych liniach, które już są, i to mi większą frajdę sprawia niż rysowanie nowej linii. Powiem tak. No i co robimy teraz? Po całej tej długości naszej linii pola robimy co? Zaokrąglamy wszystko. Zapraszam na kurs certyfikowany Przemaluj swoje ograniczenia, blokady. Jest tam 21 lekcji. Na końcu, po wysłaniu mi 6 algorytmów opisanych, dostajecie certyfikat i możecie przechodzić na kolejny stopień tajemniczenia, czyli rysować mandale, gwiazdy, neurokompozycję, neurokontakt. Ej, opuszczam krzywo, nie tu. Tak jak w matematyce i w neurografice. Jak się nie nauczysz dodawać, to nie ma mnożenia. Jak się nauczysz dodawać, przechodzisz dalej na kolejny stopień wtajemniczenia. Ok. No i dobra, linia pola u mnie już gotowa. Ojej, co ja tak? Basia, Basia, jeżeli oglądasz, to pewnie wiesz, o co chodzi, że ja tak chrząkam. Basia by mi powiedziała od razu. Pozdrawiam Basię z Wiednia. Dobrze. No nie wiem, co się dzieje. Dobrze, mamy linię pola, przepiękną linię pola, zobaczcie, jak Yangtzy wyszła, taka kręta. Musi być na każdym, że tak powiem, jej odcinku zaokrąglona, jeżeli spowodowaliśmy, że na długości tej rzeki Yangtzy są jakieś ostre kąty, to musimy je ładnie zaokrąglić, tak żeby nasz mózg dostał komunikat, że wszystko jest zharmonizowane. Nie ma żadnych problemów w tym temacie. Już wszystkie problemy są zharmonizowane. Dobrze, teraz rysujemy figurę fiksacji. Figurę fiksacji wybieramy albo jedną wielką i kilka tych okręgów, albo jeden okręg, co wolicie.
Można się przez chwilę popatrzeć na kartkę i obfitość niech będzie. Jestem wdzięczna za moją obfitość finansową. To do mnie przemówiło najgłośniej. Rysujemy kilka okręgów, albo bierzemy grubszy taki marker, taki gruby edding, taki grubaśny, opaśny i rysujemy jedną grubszą linię. I następnie co? Znów neurografujemy i zaokrąglamy na całej długości tej linii, tak żeby było widać, że to jest figura fiksacji. Nasza decyzja. Ja chcę być w obfitości finansowej. Ja chcę być w obfitości finansowej, tak? Taką decyzję podejmuję. Każdy może podjąć dzisiaj inną decyzję. Jeden może chcieć być w bezpieczeństwie finansowym, tak? Bo dzisiaj rysowaliśmy i na bezpieczeństwo, a ktoś może podjąć decyzję, że chce mieć pieniądze, które przychodzą z nieoczekiwanych źródeł, nieoczekiwanie, nie wiadomo skąd, dlaczego nagle. Trochę mnie zatyka od tej obfitości. Czasami obfitość finansowa to, słuchajcie, jest bardzo dużo różnych działań. I wcale to nie jest tak, jak się wydaje. Ok. Powiedziała, co wiedziała. Ale mówię to z doświadczenia, z autopsji. Oczywiście można sobie jeszcze ten rysunek postylizować, dodać linii pełno, dużo różnych, tak żeby nanieść jeszcze energii, żeby tu się działo na tym rysunku, żeby tutaj, prawda, energia hulała, żeby nam się to przerabiało. Zaobserwujcie siebie, jakie macie myśli przy tym, jakie odczucia w ciele, jakie przychodzą do Was wnioski w związku z tym tematem, co Was zaskoczyło, co Wam przyszło do głowy, jakie pomysły, jakie insighty, jakie może no, jak to się mówi? Aha. No, wiecie, o co chodzi. Znów mi się zdarzyło, że coś innego mi wchodzi do głowy. No dobrze, wiecie, o co chodzi. Chodzi o te sytuacje, kiedy mamy takie, kiedy nagle wiemy, co robić, wiemy, co z daną sytuacją, rysując właśnie neurografikę, efekty aha, efekty aha. Rysując neurografikę, nagle coś nam się przypomina, jakieś rozwiązanie nam się pokazuje, albo właśnie przychodzi zrozumienie czegoś i jest wow, aha, to już rozumiem. To już wiem, tak? To są właśnie te efekty aha, które bardzo często pojawiają się przy rysowaniu neurografiki. A jeżeli przychodzą pomysły, jeżeli przyszedł do Ciebie pomysł, to zapisz go, bo ręczę Ci, że za chwilę nie będziesz pamiętać, jeżeli nie zapiszesz.
Wdech, wydech. I chyba to już na tyle. Będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za pracę nad sobą. Tak, ja Wam dziękuję za pracę nad sobą. Dobrze usłyszeliście? I zapraszam do lajków, do śledzenia, do kursów, do wspólnego rysowania. Dziękuję i niech się Wam dzieje.